Podkarpacie. Z jednej strony prężnie rozwijający się region Polski z ogromnym rozmachem w przemyśle lotniczym, licznymi szkołami, politechniką kształcącą przyszłych pilotów oraz mnogością ośrodków naukowo-badawczych. Z drugiej strony mistyczne Bieszczady pogrążone w pięknie Karpat, mnogość nieodkrytych miejsc i historii oraz pełne nierozwikłanych tajemnic. Dziś zabierzemy Cię do głębi bieszczadzkich lasów i byłych wiosek, gdzie ludzie wierzyli w wampiry, strzygi i złe demony. Odwiedzimy stare cmentarze, na terenie których dochodziło do pochówków wampirycznych oraz przedstawimy Wam historię polskich bieszczadzkich wampirów. Dzisiejszy odcinek o bieszczadzkich wampirach kręciliśmy od samego rana, dlatego niektóre przebitki możecie widzieć jeszcze za dnia. Teraz natomiast jesteśmy w nocy w jednym z bieszczadzkich lasów. W ogóle o co chodzi z tymi wszystkimi wampirami, bo my też byliśmy zaskoczeni tym, że w Polsce ktoś kiedyś wierzył lub polował na wampiry. To nie są takie wampiry, jak na przykład kojarzycie, nie wiem, z Transylwanii, czy Drakule, czy takie, które żywią się krwią. Niedługo Wam wytłumaczymy, w jaki sposób działały te wampiry i co one powodowały, dlaczego ludzie się ich tak bali. Natomiast na razie chodzimy sobie po lesie i chcielibyśmy znaleźć chociaż jedną jakąś kapliczkę, jakieś zabudowanie bądź cmentarz. Pierwsza wzmianka o zabiegu antywampirycznym miała miejsce już w 1529 roku w miejscowości Lalin. A my jesteśmy w jednym z wielu miejsc w Bieszczadach, gdzie kiedyś tutaj dookoła po tych lasach były rozsiane osady. W tym momencie już ich nie ma. Fundamentów też niewiele zostało, ale właśnie w tych miejscach ludzie wierzyli w wampiry. Pośród chat i ciemność dookoła, zatrzaśnięte drzwi i blady strach. Ludzi w mrocznych snach, ktoś po imieniu woła, w lesie błyska coś. Z pola gęsta mgła do ludzkich siedzib płynie, cicho wkrada się do wnętrza chat. Gdzieś z pobliskich pól niesie się wycie wilków, w trawie ludzkich stóp zatarty ślad. Zamknij dobrze drzwi, zarygluj okna, by do środka chat nie miał wstępu nikt. Odpędź mroczne sny, nie słuchaj głosów, co wołają, byś poszedł z nimi w nocy. Zamknij dobrze drzwi, zarygluj okna, by do środka chat nie miał wstępu nikt. Odpędź mroczne sny, nie słuchaj głosów, co wołają, byś poszedł z nimi w nocny mrok. Wiara w wampiry była charakterystyczna dla całego regionu. Najwięcej informacji o wampiryzmie zawartych jest w kwestionariuszu do spraw badań środowiskowych z 1934 roku, a badania te były przeprowadzone właściwie na terenie całych Bieszczad. Cała historia wampiryzmu wiąże się z wierzeniami naszymi ludowymi i jest nieodłącznym elementem. Chodzenie w lesie nieopodal wioski, która już nie istnieje, w której wierzono w wampiry, no jak zawsze robi wrażenie i budzi pewne emocje we mnie. A tym bardziej, że w związku z tym, że oślepia mnie lampa w GoPro, nie bardzo widzę, gdzie idę. Zobaczcie, tutaj jest takie przejście. Jest, doświeć tą lochą tam dalej. Jest taki mały lasek, bo na razie idziemy po takim starym lesie, ale tam jest młody. Wejdźmy do tego młodego, bo może w tym młodym coś jest. Jeżeli tam były jakieś zabudowania kiedyś, to nie narosły tak jak te tutaj dookoła.
Szczególne predyspozycje do roli upiorów miały osoby z cechami zbliżonymi do czarownic, znające właściwości ziół, umiejące czarować, a także ci, którzy uczestniczyli w sabatach na Łysej Górze. Zdarzyło się, że upiorem stawał się człowiek spokojny i życzliwy dla innych, który jednak pozostawił po sobie na ziemi jakieś niezałatwione sprawy, niewynagrodzone krzywdy, czy wreszcie nie mógł rozstać się z rodziną i gospodarstwem. Wierzono w takie upiory w Seredniem, koło lutowisk i w Solinie. Pomagały one w gospodarstwie, siały zboże, kosiły trawę, poiły bydło, a zimą młóciły zboże. Jest tam zejście jakieś na dół? Da radę? No to dawaj. Może rzeczywiście uda się coś spotkać, chociaż z tego co rozmawialiśmy z właścicielem domku, u którego mieszkamy, to słuchajcie, informacje są takie, że jeżeli jakaś wioska była przeznaczona na zalanie, to oni ją raczej zrównali z ziemią. Więc może być różnie, ale kazał szukać sadów, jakichś drzewek małych lub drzewek owocowych. Co się stało, Konrad? Nie, zobaczyłem swój cień, ale się tak przestraszyłem, że prawie zawały. Mam ciągle wrażenie, że coś spotkam tutaj. Można powiedzieć, że bawimy się trochę w Indianów Jonesów, z tego względu, że szukamy wioski, która już nie istnieje, a zobaczcie, że fauna jest naprawdę na tyle bujna. No to są Flora, Bieszczady. przepraszam. Flora jest To są Bieszczady. na tyle bujna, że no, nawet gdybym teraz stał na fundamencie jakiegoś mieszkania, to nie wiem, czy bym to poczuł i zobaczył. Zobacz, jak to wygląda w ogóle, jak wejście do jakiegoś nawiedzonego lasu. Ty. A byliśmy ostatnio. No byliśmy w Rumunii, ale powiem wam, że mimo to, że ten las w Rumunii jest 100 razy bardziej podobno nawiedzony, jeśli jest nawiedzony, to wygląda tak, że gdyby tak wyglądał ten las w Rumunii, to bym nie wszedł. Ej, Co? tutaj coś jest. Ale w jakim sensie? Ale żywego czy co? Nie żywego. Tu jest jakaś kaplica? No, coś tam. Widzisz? Jest jakiś taki słup betonowy jakby. Nie ma to jak mieć 30 000 kolcy w ciele. Ale cel uświęca środki, mam nadzieję. Ty, ale to się dalej ciągnie. Czekaj, tędy może przejdźmy. Może to jest jakiś domek. To jest drzewo takie wielkie, które wygląda jak z daleka wyglądało jak jakiś komin. O. Widzicie? I niestety to nie jest żadna kapliczka. Niestety. To jest po prostu takie duże, potężne drzewo, które z daleka wyglądało jak jakiś komin. Ale plus jest taki, że tutaj o wiele lepiej się chodzi. Jaki grzyb tam rośnie fajny. Oglądaliście Blair Witch Project? Aha. I Zobaczcie, trochę się tak czuję, wiesz? Jak ten las wygląda. Spójrz sobie do góry, jaki jest gęsty las. Nie widać nieba. No. Tak jakbyś był w jakimś... Gdyby padał deszcz, to byśmy nie poczuli. W ogóle tu jest mega cicho. Słucham? Jaka ostoja spokoju tutaj jest. No. I nie chcę wam nic mówić, ale w Bieszczadach też żyją niedźwiedzie. Może śpią. Jest noc. Właśnie. Tak myślę. Przecież normalnie zwierzęta w nocy śpią, przecież tym bardziej niedźwiedzie. Tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek kręciliśmy prawie cały dzień i słuchajcie, rzeczywiście udało nam się znaleźć Jawornik, cmentarz w Jaworniku, w takiej starej wsi, gdzie naprawdę chowali ludzi jakby na sposoby chowania wampirów. O co konkretnie chodziło w Jaworniku, bo to jest taki jeden jakby z najpopularniejszych, znaczy może nie z najpopularniejszych, ale z miejsc, które najbardziej wiążą się z bieszczadzkimi wampirami. Słyszycie? To lis? Co to jest? Bardziej chyba jakiś ptak. Jeszcze ptak chyba. Mhm. W ogóle jaka tu jest cisza. Jakaś sowa. Tak? Powiem wam, że boję się jak na każdym filmie z horrorami, albo i nawet bardziej z duchami
Wampiry to też jest straszny temat, a w tym momencie jesteśmy w tak gęstym lesie, No, gdzie jeszcze są się teraz lisy, zwierząt niedźwiedzie i cała reszta, że naprawdę jest tutaj strasznie i powinniśmy stąd za chwilę iść. I to jest Coraz bliżej. Słyszysz głos? No. Dawny Jawornik nie istnieje. Obecnie wytyczono tutaj ścieżkę starą łemkowską drogą wiodącą przez całą niegdysiejszą osadę. Przetrwała jedynie legenda dawnego Jawornika, czyli wsi słynącej z pochówków wampirycznych. Były one szczególnie rozpowszechnione wśród ludności rusińskiej i nie należały do rzadkości. Zachowało się stosunkowo dużo materiałów źródłowych opisujących takie praktyki pogrzebowe na terenie ziemi sanockiej. Do dziś w Bieszczadach podczas budowy nowych domów, dróg czy innych prac ziemnych znajdowane są stare cmentarze, a na nich ciała z obciętymi głowami przebitymi żelaznym ćwiekiem i złożonymi pomiędzy nogami. Trzeba o tym pamiętać, że nasze wampiry to też nie były takie wampiry, jakie kojarzymy z telewizji, z książek o Drakuli. W końcu to też Karpaty, wszystko. Nasze wampiry bardziej robiły psikusy mieszkańcom. Były dla nich uciążliwe, były to strzygi. No, nie było to, co teraz sobie wyobrażamy, że chodzili i wysysali krew z ludzi i na przykład zmieniali się w nietoperze. Zupełnie to był inny poziom i trzeba sobie to teraz wyobrazić. Jak ludzie wtedy w tamtych czasach, którzy nie potrafili czytać i pisać, no po prostu się tego bali. To były po prostu zwykłe przesądy, ale które mają odzwierciedlenie do dzisiejszego dnia. Powiem wam, że robię 10 kroków tutaj w dół. Czuwam taki strach, że za mną albo będzie lis, albo co gorsza niedźwiedź, a do tego jeszcze otoczka wampirów z Bieszczad robi swoje. Przez co jestem naprawdę zdenerwowany. Ale idę jak ostatni. O, Łukasz, dobry kolega. Kuba ma urodziny, więc idzie pierwszy. Zobaczcie, W górę. czy to nie wygląda las jak z Blair? No, on taki zarośnięty. Zobaczcie w górę. Nie widać nic. Nie ma jak przejść. A co najgorsze, że nie wiem, czy w ogóle wiemy jak wrócić teraz. No, bo on jest naprawdę gęsty. Konrad wam opowiadał o tym, że wampiry nasze polskie, bieszczackie robiły różne psikusy. Jakie to były psikusy? Mianowicie czasami na przykład zsiadało się mleko, albo umierała krowa, albo ktoś dostawał, nie wiem, wysypki, czy woda była niezdatna do picia. Zdarzało się również tak, i to były tak zwane strzygi, że straszyły kogoś w nocy, szczególnie młode kobiety. Albo na przykład tak zwani dusiciele, którzy, inaczej to ja ich tak nazwałem, którzy na przykład siadali w nocy na klatce piersiowej danego człowieka i go przyduszały przez sen. W ogóle to jest też jakoś się nazywa, teraz medycyna już jest bardziej rozwinięta, bezdech senny, coś takiego. Może właśnie tak sobie to tłumaczyli. Więc nie zdarzało się tak, że one na przykład piły krew, czy miały wielkie kły i tak dalej, tylko właśnie płatały psikusy. Były też na przykład wersje dziecięce. Teraz ja bym to nazwał na przykład w grze Wiedźmin poroniec, czyli dziecko, które nie zostało, nie urodziło się, zmarło podczas porodu lub w brzuchu matki. Też oni nazywali w tamtych czasach właśnie takie mary wampirami. Także jakby każdej tragedii lub różnym jakby dziedzinom, w którym oni mieli problemy, przypisywali to właśnie różnym rodzajom wampirów. No tak wynika z legend i z tego, jak kiedyś tutaj była. W niektórych miejscowościach obwiniano je o sprowadzenie zarazy, np. cholery, która wielokrotnie zbierała straszne żniwo wśród tutejszej ludności. Świadczą o tym chociażby cmentarze choleryczne, które były prawie w każdej miejscowości. Wśród wampirów były też osobniki szczególnie niebezpieczne, jak dziewczynka wampirzyca z Bystrego, która wymordowała wszystkie dzieci we wsi. No dobrze, ale jak rozpoznawali w człowieku potencjalnego wampira? Istniało kilka sposobów. Kilka metod i wiele wierzeń na ten temat. Pierwszym z nich to było takie, że jeżeli u zmarłego nie wystąpiło stężenie pośmiertne, no to już coś znaczyło, że jest jakaś oznaka wampiryzmu. Kolejnym z takich, można powiedzieć, znaków było to, że na przykład po śmierci człowiek był czerwony. Nawet jest powiedzenie, że Czerwony jak upiór. Czerwony jak upiór.
A też jednym z takich wierzeń, które mi sobie tłumaczono, czemu w ogóle ta dana osoba staje się wampirem, było wyjaśnienie, że niektórzy ludzie mają dwa serca. Jedno dobre, człowiecze, jedno złe, diabelskie. Zgadza się. Ludzie też znaleźli sposób na te wampiry, mianowicie najbardziej popularnym sposobem i taki ten, który też znamy z filmów, jest po prostu wbicie ćwieka albo w środek czoła, albo po prostu w środek serca. W tym momencie wampir był przybity do ziemi i już nigdy z niej nie wstał. Kolejną z metod było obcinanie głowy denatowi i wsadzanie go między nogi, tak żeby już nie miał siły wstawać i wychodzić do ludzi. A jedno z ciał, które zostało znalezione w okolicznym z grobów, wyglądało jakby było związane, położone głową do ziemi, czyli leżało na brzuchu, tak żeby nie mogło wydostać się z trumny. Kolejną metodą, bo metod mieli wiele, ludzie sobie jakoś musieli radzić, było rozsypywanie soli i maku wokół grobu danego człowieka uważanego za wampira. Dlaczego tak robili? Bo w momencie, kiedy on się obudził, musiałby to wszystko dookoła wyzbierać. Tak wierzono. Ale zajęłoby mu to na tyle długo, że już stałby świt. A jak dobrze wiecie, z legend, mitów, z filmów czy z komiksów, wampiry boją się światła słonecznego. Co ciekawe, dr Leonard Pełka przeprowadził badania na 22 wypadkach wampiryzmu i stworzył ranking skuteczności zabiegów antywampirycznych. Przedstawia się on następująco. Ponad 25% odkopanie grobu i odwrócenie ciała twarzą do ziemi. 23,1% zamówienie mszy w intencji zmarłego. 11,6% wywiercenie otworu w grobie i wlanie do niego święconej wody. Również 11,6% poświęcenie mieszkania po pogrzebie. 5,7% pozbawienie upiora głowy poprzez ucięcie jej trupowi. Zabieg stosowano zarówno przed, jak i po pogrzebie. Bieszczackie wampiry to temat niezwykle ciekawy. W końcu to nasze polskie zjawy, obecne w wierzeniach od wieków. Tak więc będąc na Podkarpaciu polecamy Ci również odwiedzić i te miejsca, które spowiła legenda. Pamiętaj, że następny odcinek już za tydzień. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, to zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia na następnej wyprawie.